Ksiądz Alfred Skrzypczyk urodził się 27 marca 1954 roku, a ciekawa historia jego życia zaczęła się od samego przyjścia na świat. Byłem tutaj w Chruścicach urodzonym i byłem takim dzieckiem bardzo chorowitym i takim herlawym. Mama krępowała się, ponieważ ja ponoć jak oddychałem, to tak z takim świstem jakimś. No i oczywiście ciekawi ludzie, którzy zawsze spoglądali do tego wózka i mówili mi: jej, Marta, on ci umrze. Ona była przerażona. Prawdopodobnie była to jakaś wada serca i ona została po dzień dzisiejszy. Nigdy nie mogłem podejmować jakiegoś gwałtownego wysiłku. Szkoła podstawowa. Tu, ta nowa szkoła. Zdałem maturę w Dobrzeniu. Tam byłem potem zwolniony już z ustnych egzaminów. I po tej maturze zdecydowałem, że pójdę do seminarium. Seminarium w Nysie. 6 lat. A poza tym 2 lata studia to była filozofia, no a potem teologia z językiem łacińskim. Święcenia kapłańskie były tutaj w Opolu. Święceń udzielił ksiądz biskup Alfons Nosol. W sobotę były święcenia, a prymisję miałem w środę. Z plebanii, z tej lauby tam drewnianej, tam gdzie się wchodzi na plebanię, tam ksiądz Wyrwoł udzielił mi błogosławieństwa i przeszliśmy przez ulicę do kościoła. No i później stacje duszpasterskie. Na pewno gdzieś początek jako wikary. Tak, Bytom. Pierwsza parafia to jest Bytom Świętej Trójcy, byłem przerażony. Tak potężna parafia, chyba największa parafia bytomska. Nikt tych ludzi tam nie policzył nigdy, ale mówiono nawet, że do 30 000 ludzi w tej parafii było. Był proboszcz i 3 wikarych. Po 3 latach Bytomia rudy wielkie. Myśmy budowali w tym czasie kościół. Po roku rozpoczęliśmy w miejscowości Bargówka budowę kościoła. Praktycznie tę budowę prowadziłem ja. Choć nigdy nie miałem żadnego doświadczenia. Ale ludzie byli tak zaangażowani i tak życzliwi, że budowaliśmy ten kościół i budowaliśmy go te 3 lata, aż odszedłem stamtąd. Do Kozłowic w 1986 roku przyszedłem. Z Rud nie było plebanii. Dlatego, że proboszcz, tam ksiądz mieszkał ponad 30 lat u ludzi. Wcześniej parafia należała do Gorzowa Śląskiego. On się za to nigdy nie brał, więc jak ksiądz biskup Wieczorek dawał mi dekret, to mi powiedział tak: masz 2 kościoły, a plebanię będziesz miał, jak sobie wybudujesz. Ale nie powiedział mi, że te kościółki drewniane są absolutnie zrujnowane. Że to wszystko woda się cieknie na tym, bo to drewniane. Budowałem plebanię, 2 malutkie wioski, jedna 500, druga 300 ludzi. I okazuje się, że można to było zrobić. Dużo mówić. Plebania została wybudowana, ale w trakcie tej budowy tej plebanii, ja mówię, ja nie będę budował plebanii, jak do kościołów się leje woda. Więc wymieniliśmy dachy najpierw. Podłogi, bo tam nie było podłóg. Były cegły i było już wszystko zdeptane tak, że ten brud cały, to się wszystko kleiło do bytu. W 2000 roku rozpocząłem te studia doktoranckie. Ja doktorat zrobiłem w 2004 roku. Jaki temat pracy dyssertacyjnej? Idea świątyni w pismach kumrańskich. W 2007 roku poszedłem do Zagwiździa. Do Zagwiździa poszedłem tylko dlatego, że tu było blisko do domu. Mama była chora, tata był chory. Tu była odległość tylko 20 km. W Zagwiździu, jak przyszedłem, od razu zarysowałem plan, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać. To było zapuszczone na amen wszystko, nie? Będziemy malować kościół. Kościół był biały jak serek, bo to wszyscy tak malowali, nie? Po raz któryś tam był odmalowany. Ale ja wyskrobałem, że ten kościół był czerwony. Po prostu czerwony. Kościół był, potem w kronice przeczytałem, że kościół był w kolorze krwi, bo był pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Biały ołtarz, cały biały ołtarz. Ja tam kiedyś skrobię pod tym ołtarzem i ja mówię, kurde, tam jest czarny. Ten ołtarz biały, czarny okazało się był piękny, czarny i złoty. To
te pobożne kobietki powiedziała, jedna się wypowiedziała kategorycznie, jak ten ołtarz będzie czarny, to już do tego kościoła nie pójdę. Pójdziesz. No i odkryliśmy to. Rzeczywiście, no piękny ołtarz. Ja tam byłem 12 lat. 21 lat byłem w Korzowicach i 12 lat byłem w Zagwieździu. I wtedy ksiądz przyszedł do Chruścic. I przyszedłem do Chruścic. I jestem w Chruścicach. Tutaj jak istnieje potrzeba, to pomagam. Jakie, Jesteśmy na tej zasadzie ustawieni, że jak jestem potrzebny, to proszę dzwonić.